Witamy na pokładzie New Wave, naszego domu na wodzie i emerytury pod żaglami. W tym odcinku mamy wyjątkowych gości z Toronto. Nasi przyjaciele przylecieli w odwiedziny i pomagają nam w ostatnim projekcie na łódce. To już finał zaplanowanych upgrade'ów. A po pracy czas na nagrodę. Ruszamy do miejsca, które już od dawna było na naszej bucket list. Kennedy Space Center. Kosmos, wielkie rakiety i ogrom inspiracji. Zaczynamy nową przygodę. No i znowu wszystko się zaczęło. Tak, same problemy. Teraz widzimy, ile problemów będzie. To miało być simple, a nigdy nie jest... Positive. Nigdy nie jest... Darek, positive thinking. Proszę. Paczki, paczuszki. Rozmyślania. Będzie akcja. Patrz, to jest takie, widzisz, ale my tak nie zrobimy. Bo to jest, widzisz, taki, tam jest taki... kurwa, kable idą w takim tym konwód. Tam sznurek idzie przy tym konwód. Ale my tak nie zrobimy, nie ma siły, żebyśmy... No tak, chłopaki rozbierają łódkę w częściach. Tu będą kable szły prowadzące do radaru. Ten panel jeszcze drugi trzeba będzie ściągnąć. Tu mamy dwóch specjalistów Bo tu jest miejsce. od gazowych dzwonków. Marine Engineers. Marine Engineers. Marine Engineers, ja jestem... A patrz, tu jest jakiś Marine jeszcze. Patrz, co to jest? Patrzcie. I teraz oni muszą Patrz, to pewnie od wiatru. znowu kable. Goodness. Zobaczcie, jak to wygląda. To po prostu... Metodą prób i błędów będą montować radar. Miejmy nadzieję, że będzie pracował. Radar tutaj jest. Gotowy. To będzie już jeden z ostatnich upgrades, które będziemy montować w naszym domku, żeby było bezpiecznie. Mamy nowe. Tu mamy przygotowania. Pierwsze podejście do instalowania Czekaj. Tu coś nie... bracket. Poczekajcie. 3, 4. Okej, mamy pierwszą przymiarkę. Robert, nasz hero tutaj. No jak, panie Robercie? No, to musi być zamontowane. To musi na górze być zamontowane. Ja, all good. Okej. Praca na wysokościach. Robert instaluje najpierw bracket. No, mówisz? Czyli tu już ostatnie podłączenia. Tu Robert... No i to jest na taka. Robert tutaj będzie finałowo wchodził na górę i montował ten oto radar, który wow. No dobra. No. Radar idzie do góry. Czekaj. No. No widzisz, kolega ci wyręcza, a ty się boisz za niego. Ty na dole tutaj jesteś, ci się nogi trzęsą, tak? Patrzysz na niego i ci się nogi trzęsą? No wiesz. Ty musisz go wsadzić na górę. I jedną śrubką załapać. Okej, ja już teraz teraz trzymam go trochę, ale ty musisz załapać jedną śrubę chociaż. Radar na jednym bolcu, to już nie spadnie. Powoli sznurki się przesuwają. Robert powoli schodzi na dół. No jak tam? Fajnie było na górze? W dół jeszcze? No. Jak na górze było fajnie? Super, nie? Fajne widoki. Tak, widoki na Miami. Widoki na Miami.
Czyli wszystko super. Wszyscy ci zdjęcia robią straży. Odpaliliśmy pierwszy raz radar po instalacji. To jest zatoka, co stoimy. Oh my goodness, to właściwie nawet działa, tak? Dobrze, żeście zamontowali. Nawet działa. To nie jest tylko To nie jest tylko ozdoba. to nie jest tylko another pretty face tutaj na łódce, tylko działa. Teraz możemy pływać w nocy. Widać zatokę. Czekaj. O, w tej zatoce stoimy. No, jest perfekt. Pogodę, burze wszystkie będziemy widzieć. No, teraz możemy w nocy pływać. Perfect. Działa, perfekt. No dobra. Działa, a tutaj mamy siedzonko, które się Jeszcze zaraz... piorunochron trzeba. Trzeba piorunochron założyć i pan Robert tutaj się nam tym zajmie. Patrzcie, no. Jak to dobrze, że mamy Roberta na Dobrze, łódce. no. Bardzo dobrze. Split screen. Rzecz do zrobienia, Co mamy żeby teraz? wykorzystać Roberta, a wszedł na sam czubek masztu i trzeba zainstalować piorunochron. Panie Robercie, pan Robert się przygotowuje i będzie... No jak ta deska jest po to, że jak spadnie, to go będzie unosić. To jak spadniesz, to jest twój ten. Kamizelki. A powiedz mi, po co ty to Takie robisz? kamizelki ratunkowe mamy na New Wave. Kamizelka ratunku. A czemu ty to... Bo tam jest klamra, która mi się wpija w... O, to jest ten... Jak się wychylę, to wiesz. Pamiętaj, że jak już zamontujesz, to zdejmij te górki. No dobra, słuchajcie chłopaki, no to... Przybierz tą linkę do... To jest ostatnia na rzecz, dolną dziurę, którą tą trzeba linkę. zrobić. Tą linkę do tego? Robert wchodzi na sam czubek masztu, żeby zainstalować piorunochron. Wygląda to trochę przerażająco. Montujemy piorunochron, które są używane na słupach elektrycznych i badania stwierdziły, że 30% mniejsze szanse są, że uderzą w te słupy, co miały te piorunochrony pomontowane, także pieniądze dobrze wydane. A co się jeżeli- stanie z tymi 70%? No wiesz, 30% to pieniądze dobrze wydane, bo ja wezmę tą opcję, że 30% mniejsze szanse mam, że szepnie nas piorun. Robert, ale to tylko 30%! No ale To nie słuchajcie, jest robione badania przez łódkowiczów, tylko to były zrobione badania przez naukowe. no, elektryczne, kompanie elektryczne, które mają elektro- słupy, wysokie słupy elektryczne O. i to wieszają. Czyli I robili to powinniśmy tak, być- z tego co ja czytałem, co niektóre słupy miały, a niektóre słupy nie miały tego zamontowanego. 30% im wyszło, że w mniejszym stopniu były uderzane niż te, co miały. Okej. Czyli mamy 30% pewności, że nie uderzy w nas grom z jasnego nieba. Co dzisiaj mamy? Wyjazd, ale dzisiaj jest Kennedy Space Center i dzisiaj mamy piątek, tak? Mamy 6 luty moje 6 luty, o, Trzy- happy name day Dorotka. jeszcze 3,5 godziny jazdy mamy w jedną stronę. bardzo pozytywne. Darek jak Nie zwykle wiem, co będziemy tu robić z Darkiem na tylnym siedzeniu. No, i dlatego się... wyjeżdżamy z Key Biscayne. 3 godziny przed nami, ponad 3 godziny. Ile to pokazuje? 3:24. Także it's gonna be a good day. Tu jest nowa generacja. Jak tam zamówiłeś tą kawę? go. Round up or donate. Darek, you donating or nie? Round up? Not today. Not today, but maybe tomorrow.
I teraz u Ciebie complete order, tak? U nas to samo. Complete order. Słuchajcie, dalej Będzie kawa. GPS się włączył. A gdzie Ty teraz się płaci? Karty. Nie. Mobile pay, right? Cash accepted. Tu, tak? Tu. At the counter, o. No to jest counter. To ja pojedę counter, bo to tylko... To możesz cashem zapłacić. Success. McDonald's. Bo to jak Mamy kawę. ciołki takie. Jakie ciągle? Słuchajcie, to był challenge. McDonald's best coffee ever. No był trochę problemy z zamawianiem, ale kawa widzę jest. Także it's all good. Czekam. Jest kawa! Nie ma na tej maszynie owszem. Darek, jak poszło? No nie za dobrze, bo nie ma milk, tylko cream jest owszem. Cream. No ale kawa jest. Ale kawa jest. No to Cheers. Czekaj, zobacz, Cheers. to kawa, może co innego zamówić. let's go. Welcome to Kennedy Space Center. Zastanawiamy się, czy ruszymy gdzieś, będziemy oglądać. We are so excited. Robert pierwszy raz, Darek też. Drugi, No i ja też. drugi. Dorotka drugi. Słuchajcie, chciałam coś tylko powiedzieć, że łapiemy się na senior discount. Jesteśmy powyżej 55. Kennedy Space Center to miejsce, gdzie historia kosmosu dzieje się naprawdę. Znajduje się na wyspie Merritt Island na Florydzie i stąd NASA wysyła w przestrzeń kosmiczną największe misje w historii, w tym rakiety programu Apollo lecące na Księżyc. Ta bezzałogowa rakieta miała. Co to jest, Robert? Ta Eugena, co dwie startowały i jedna bezzałogowa. Miała spotkać na... O, to jest to, tak? I eksplodowała. Po 30 dniach wysłali to samo, tylko z ludźmi. No mamy ciekawą historię. Robert tutaj ma dużą wiedzę na ten temat. To miejsce inspiruje i przypomina, że marzenia naprawdę mogą sięgać gwiazd. F1 engine, yeah. Co to jest? F1 engine. Sun 5. To To teraz to będzie jechał? No. 5 takich No, było podobno. to jest Apollo program. Czyli rakieta ważyła 6 milionów funtów. wow. 6 milionów funtów. To ile to jest w kilogramach? 5 F1 engines. Tu masz kilogramy. 2 miliony. 721. 5 takich silników. No to jest impresa. Niesamowita siła. Tu mamy Delta 2. Wow. By the numbers. Ciekawostka. Wow. Idziemy do space. Welcome. Fan. No, a tak wygląda w środku rakieta. Wszystko jest w nieważkości. To właśnie z tego kosmodronu wystartowała misja Apollo 11 w 1969 roku, dzięki której człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu. Później przez 30 lat startowały stąd także promy kosmiczne programu Space Shuttle.
Okej, stoimy w kolejce do Red Planet i czy ktoś wie, o co chodzi? Red Planet, I know this map. Stanęliśmy w kolejce Będzie symulacja nie wiem czego. Lotu na Mars. lotu na Mars. To można się domyśleć. Także kazali nam stanąć tutaj na Orange, więc stoimy na Orange. Jakbyśmy wszyscy wiedzieli, to by nam się znudziło i byśmy w ogóle nie poszli. Dokładnie, także wszystko jest to be discovered. Wchodzimy na Lower Deck. Only nine. Hey, camera, turn it off, please. Welcome back to Earth. No niestety nie udało nam się pokazać, jak to wyglądało, ponieważ nie można mieć kamer tam. On our table here, as well as a bunch of Velcro. Alright, so the first thing we need for our sandwich is a piece of bread. Well, up here we don't have bread like you do on Earth, but we have tortillas. So we use tortillas a lot for sandwiches. So that's what I'm going to use. Ciekawostką był krótki filmik, w którym pokazywano, jak przygotować kanapkę z dżemem. Nie jest to takie proste. And even the lids on the peanut butter have a piece of Velcro on. I think it's just floating away too, but just for now, if it's just a few seconds like this, I can just leave it, let it float. Spread the peanut butter on my sandwich. The tortilla. Butter sandwich. And then I get my jelly ready. So a lot of things you gotta think about and manage while you're eating up here. And you just spread the jelly on the sandwich. That as well needs to get attached to the table. So there's my peanut butter and jelly tortilla or sandwich. From up here, I'll just kind of close it up and enjoy. See if you guys can enjoy it as it's coming to you. Smacznego! Przed nami Atlantis. Wow! To jest olbrzym, słuchajcie, coś niesamowitego. Rozmiar tego jest po prostu... Jakie chłopaki małe. Wow. Hey, the adventure has only begun. Space Shuttle Atlantis. Atlantis poleciał w kosmos aż 33 razy i spędził tam łącznie ponad 300 dni. Brał udział w budowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz wyniósł na orbitę sondę Magellan badającą Wenus. To właśnie Atlantis wykonał ostatni lot w historii programu wahadłowców w 2011 roku. Dziś jest prezentowany pod kątem, z otwartą ładownią, dokładnie tak, jak wyglądał w przestrzeni kosmicznej. Robi ogromne wrażenie i pozwala poczuć skalę prawdziwych misji NATO. Był on wyposażony w słynne ramię robotyczne zaprojektowane przez Kanadę, Canadarm. To właśnie Canadarm umożliwiał wyciąganie satelitów z ładowni, naprawy w kosmosie oraz pomoc przy budowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Darek przesiadł się z łódki na Space. Przez Space przechodzimy, przez Space przechodzimy. No i co teraz? Ale czekaj, ale przesiadłeś się z łódki na... You crash! A ja tutaj muszę wszystko sterować. Spacecraft. Spacecraft, tu wszystkie dokumenty muszę, wszystkie guziki muszę dotykać, zobacz. Ja tu przejęłam stery, bo kapitan nie daje rady, więc teraz latamy. Nie pływamy, tylko latamy. Stwierdziliśmy, że to jest more fun. Okej, let's go. Gdzie jedziemy, Robert? Apollo Saturn V. Okej. Dobra, mamy autobus, podjechał. Problem, Darek, o co chodzi?
Musimy czekać? Nikt nie zapamiętał, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Musimy czekać, aż Wszyscy pojadą. wyjdą. Ten jeden, co Który zostanie, to jest nasz. To jest nasz. Metodą eliminacji. Tak byliśmy podekscytowani tą wyprawą, że wypadliśmy z auta i pobiegliśmy do wejścia. I nie wiemy, gdzie jest Ale samochód. nie przejmujemy się, Darek ma rozwiązanie. Powiedz, Darek. A gdzie Zorzyk schowałeś? Powiedz mi, ty Zorzyk schowałeś? No nic, czekamy aż wszyscy pojadą, wtedy nasze auto zostanie na końcu na parkingu. Jej. Wow, tu jesteśmy w Apollo Center, Saturn V rocket. Wow. Saturn V to największa i najpotężniejsza rakieta, jaką kiedykolwiek wysłano w kosmos. Została stworzona dla programu Apollo i to właśnie ona wyniosła astronautów na Księżyc, w tym załogę misji Apollo 11. Miała aż 110 metrów wysokości, czyli tyle co 36-piętrowy budynek i generowała potężną moc przy starcie. Do dziś pozostaje symbolem złotej ery podboju kosmosu i jedynym z największych osiągnięć inżynierii XX wieku. To 3-stopniowa rakieta, która mogła wynieść na orbitę około 140 ton ładunku. Jej pierwszy stopień miał 5 potężnych silników F1, spalających paliwo z taką mocą, że podczas startu Ziemia dosłownie drżała. Do dziś pozostaje najwyższą, najcięższą, największą, najpotężniejszą rakietą, jaka kiedykolwiek skutecznie wyniosła ludzi w przestrzeń kosmiczną. Prawdziwy gigant swoich czasów. Jak się udała wycieczka? Super. Robertowi się podobała, Darkowi? No dobra, dobrze. Czyli wszystko ok, tak? Jakieś wrażenia? Ja tutaj jakiś wywiad chcę zebrać. Amazing. Amazing. Saturn V. Saturn V. Chciałem zawsze zobaczyć. Czyli Zobaczyłem. wszystko, no dobrze, no to się cieszę, że spełniamy marzenia. Na bucket list był. Na bucket list było. Także uważamy, że dzień był udany. Teraz wracamy z powrotem do domku. Fly me to the moon and let me shine along the stars. Zwiedzanie Kennedy Space Center było dla nas niesamowicie edukacyjne, inspirujące i po prostu świetna zabawa. Ogrom wiedzy, historia podboju kosmosu i prawdziwe rakiety na wyciągnięcie ręki zrobiły na nas bardzo duże wrażenie. Mimo długiej drogi z naszej marynie zdecydowanie było warto. A w następnym odcinku wracamy do naszego życia na New Wave. Wszystkie zaplanowane upgrade'y są już skończone, więc czas na trochę luzu. Tym razem buszujemy po Miami, na wrotkach, wzdłuż trasy przy Miami Beach. Czemu nie? A wieczorem klimatyczna muzyka, taniec i gorąca atmosfera w Little Havana. Będzie energia, kolory i prawdziwe Miami vibes. Widzimy się w kolejnym odcinku. See ya, bye!